I słuchajcie, ciasto upieczone na drugi dzień. Chciałam Wam pokazać, jak wygląda w środku, bo ono ostygło. I będziemy kroić. O. Już Wam pokazuję, jak wygląda w środku. Pokaż, kotku, co masz w środku. Ale piękne wyszło. Proszę. Taki, powiem Wam, że to jest taki ala serniczek. Już spróbujemy kawałek, oczywiście. Na drugi dzień. Słuchajcie, bardzo, ale to bardzo dobre. Naprawdę. Mięciutkie, fajne. A zaraz niech wyostrzy. O. Naprawdę pyszne. Także polecam. Pokażę też spod spodu. O. Także polecam. Pyszne ciasto. Nie wiem, chcę, żeby wyostrzyło, żebyście zobaczyli, że nie ma pod spodem zakalca. Pyszne ciasto, takie ala sernik, bardzo delikatne. Także jak coś, to polecam. No, róbcie i życzę Wam smacznego. Do zobaczenia. Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie ciasto. Takie, moim zdaniem, szybkie, łatwe, a przede wszystkim bardzo, bardzo smaczne. Będzie tam serek, słuchajcie, i będą tam, bo mi zostały, fajne, dojrzałe, słuchajcie, morele. Mogą być, jeżeli nie macie moreli, albo na przykład robicie to ciasto zimą, morele można zastąpić brzoskwiniami z puszki. Tylko co zrobimy z brzoskwiniami? Słuchajcie, teraz otwieracie puszkę z brzoskwiniami, dajecie na sitko, żeby one porządnie odciekły z tego swojego soku. I pokroicie je tam jak chcecie w kawałki i dajecie do tego troszkę mąki ziemniaczanej albo budyniu, taką łyżkę stołową, i trzeba po prostu wymieszać, żeby one nie były nasączone tym płynem. Ja będę robić ze świeżych, ale mówię, można zastąpić też z puszki. Robię na małą blaszkę, później podam wymiary, ale jeżeli ktoś chce na dużą blaszkę, to wszystkie, co teraz robimy, wszystko mnoży razy 2. I też wyjdzie tylko na dużą blaszkę. Także zaraz zaczynamy. Już zmierzyłam specjalnie dla Was blaszkę. Ta ma 24 na 24 cm. Jeżeli pomnożycie wszystko razy 2, to będzie to ciasto mniej więcej na blaszkę 38 cm na 23 cm. To jest tak orientacyjne. Wiadomo, że centymetr 2 w tą nie robi praktycznie dużej różnicy. Po prostu będzie albo troszkę cieńsze, albo troszkę grubsze. I zaczynamy. Co będzie nam potrzebne? Do masy pierw robimy na samym początku masę. To będzie 250 gramów sera. Ja mam, słuchajcie, takiego z wiaderka Wielunia. Uważam, że jest to najlepszy ser, tylko mówię, on jest taki bardzo taki, no taki jak prawdziwy ser. Tu nie ma w ogóle wody w tym. Do tego, słuchajcie, dodajemy jedno jajko, takie średnie jajko. Do tego damy budyniu troszkę, słuchajcie, budyniu. I teraz tak, budyniu dajemy w zależności od tego, jaki macie ser. Ten, czy tam biedronkowy, czy lidlowski, czy jakikolwiek inny, zazwyczaj one są takie bardziej rzadsze, te sery. Więc wtedy niestety budyniu musicie dać troszkę więcej, więc trudno jest określić ilość budyniu. Ja powiem Wam, ile daję na ten. To nie jest reklama, nie sponsorowane. Ja ten kupuję ser i uważam, że on jest najlepszy i na każde serniki. Ale to nie jest sponsorowane. Chciałabym, żeby Wieluń zasponsorował oczywiście mi serek, bo jest bardzo drogi, więc byłabym wdzięczna. Ale niestety musiałam go kupić sama. Więc dam tutaj, słuchajcie, taką płaską... Może nie, może płaską nie. Tak, płaską łyżeczkę taką budyniu. Ja daję budyń.
Jeżeli będzie bardziej właśnie ser z taki rzadszy, no musicie dać po prostu więcej. Ja zaraz pokażę, jaka będzie konsystencja. I słuchajcie, dajemy cukier. Cukier też każdy daje no tyle, ile lubi. Ja, posłuchajcie, ja takich słodkich nie lubię, więc ja dam jedną i dwie. 2 łyżki uważam, że mi wystarczy, ale jeżeli ktoś lubi słodkie, dajcie 4. Bo później piszecie, że nie słodkie są ciasta, no bo ja piekę, po prostu daję mało cukru i takie ciasta na pewno na przykład będą dobre dla ludzi chorujących na cukrzycę przykładowo, no bo jest mało cukru, ale jeżeli lubicie dużo, dajcie 4. Słuchajcie, troszkę jeszcze oleju dam, olejku waniliowego, o troszeczkę, tak z połowę dałam i będziemy to, słuchajcie, miksować. Chwilkę, 2-3 minutki do rozmieszania. Bardzo fajna konsystencja się zrobiła. O, widzicie? Taka musi być, już Wam pokazuję. Ona nie jest taka rzadka. O. Taka konsystencja musi być. Także jeżeli z Was ser ma wodę, no to niestety musicie dać troszkę więcej budyniu. A najlepszy jest właśnie ten. Także ja teraz odstawiam i słuchajcie, zaraz bierzemy się za ciasto. I teraz słuchajcie, bierzemy się za ciasto. Tutaj mam w miseczce o temperaturze pokojowej mam 125 gram masła, ale takiego w temperaturze pokojowej, także o, tutaj 125 gramów i do tego powinno się dać 100 gramów cukru, ale ja daję 80, dlatego że my lubimy po prostu mniej słodkie. I to miksujemy, słuchajcie, na puszystą pianę. I to miksujemy do puszystości. Na wysokich obrotach. I słuchajcie, teraz jak już mamy ubite, dajemy po jednym jajku i dalej ubijamy. O, jedno jajko i dalej ubijamy. Słuchajcie, ja już sobie nastawiłam piekarnik na temperaturę 180 stopni bez termoobiegu. I słuchajcie, teraz słuchajcie, będziemy pomalutku wlewać sok z jednej cytryny. I chciałabym przypomnieć, że wszystkie składniki mam w temperaturze pokojowej. Gdyby się zważyło, słuchajcie, nic się nie martwcie, ciasto i tak wyjdzie. Także małym strumieniem i kręcimy. I słuchajcie, wszystko fajnie wyszło. I teraz co robimy? O. Tak. Tutaj mam mąkę. Mąki mam 150 gramów mąki i do tej mąki dodam 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, słuchajcie. 1,5 łyżeczki, 1,5. O, wymieszamy i będziemy mieszać z naszą masą. O. I wsypujemy mąkę i mieszamy.
Słuchajcie, gdyby Wam się ciasto zważyło po dodaniu cytryny, wystarczy dodać 2-3 łyżki gorącej, gotującej się wody i zamieszać energicznie i ciasto powinno z powrotem mieć swoją normalną konsystencję. 2-3 łyżki przygotowanej, gorącej wody. Gdyby Wam się zważyło. Ciasto ma taką konsystencję. O. Także nie przejmować się, gdybyście mieli z ciastem problem. Jak się zważy 2-3 łyżki wody, energicznie tym mikserem zamieszać i wszystko wróci do normy. Dobra. I teraz tak. Wykładamy część ciasta tu na blaszkę. O, ja go rozsmaruję. O. Takie 2/3 ciasta wyłóżcie. Na to będziemy układać, słuchajcie, nasze morele. A jak Wy nie macie moreli, to tak jak mówiłam, powykładacie sobie brzoskwinie z puszki, odsączone, wymieszane z 1 łyżką mąki ziemniaczanej. Morele wyłożyłam i słuchajcie, teraz damy na to nasz ser. Troszkę Was przybliżyłam. Słuchajcie, resztę ciasta sobie dałam do woreczka. Zrobię tutaj nożyczkami taką niedużą dziurkę. O. I będziemy ciasto wylewać na nasz placek. I tutaj już możecie sobie zrobić jak tylko chcecie. W ten sposób. Tak. Dobrze? Dobrze. I słuchajcie, powtykam jeszcze, żeby ładnie wyglądało. To dam jeszcze kawałeczki. O, tak. Moreli. Żółtej, tam dałam czerwoną, a słuchajcie, a tu dam żółtą. Słuchajcie, ciasto już udekorowałam i wstawiam je do piekarnika na około 30 do 40 minut do suchego patyczka. Słuchajcie, minęło 40 minut i ja już wyciągam ciasto. O, jak gorąco. O. Dobra. I już Wam pokazuję, ale pachnie. Słuchajcie, nie dziwcie się, że tu nie ma tej kratki, bo to o to chodziło. Chodziło o to, że jeżeli wylałabym takie kleksy łyżką, to ona by mi się, te ciasto nierównomiernie by mi się tutaj rozprowadziło i by była taka górka, trochę więcej, trochę mniej. A jak zrobiliśmy w ten sposób, to po prostu ono jest równomiernie rozprowadzone po naszym, bo tam jest ser biały. A gdybym łyżką tak robiła, to ten ser po prostu by się zmieszał z tym i to wtedy nieciekawie wygląda. No i a tym bardziej, że je się oczami.
Także słuchajcie, patrzcie, pięknie. Oczywiście będą zdjęcia i mam nadzieję, że tak jak zawsze popróbuję troszkę na sam koniec i pokażę Wam, jak wygląda w środku, ale naprawdę, nie wiem, czy powiedziałam, piekło się 40 minut. Tak, 40 minut się piekło. Słuchajcie, z tej małej, co mi zostało troszkę w torebce, to ja już wystygło, bo to było troszkę krócej, to było 30 minut. Zrobiłam, słuchajcie, taki małe ciasto. Nie wiem, czy mi wyjdzie teraz, ale myślę, że powinno wyjść. O, czekajcie. O, jednak nie chcę, patrzcie. A zrobiłam takie malutkie. Dla mnie. O, mój mąż już dla mnie? Tak, dla Ciebie. Zrobiłam takie malutkie. O. Podważę troszeczkę i zaraz nie powinno wyjść, bo smarowałam foremkę olejem, ale mogłam posypać jeszcze mąką, a nie posypałam, tylko o. Słuchajcie, wyjdzie? Może i wyjdzie. Nie, wyszło, patrzcie. Wyszło, także w takich foremkach też można to ciasto zrobić. Patrzcie. Tak? I tak wygląda pod spodem. Także jest upieczone. Ono było 30 minut, może nawet niecałe 30 minut. To jest samo ciasto i dałam tutaj morele. Także tak też można sobie zrobić takie malutkie, znaczy malutkie, nie wiem ile to ma centymetrów, ale o, takie. Mam zawsze właśnie taką foremkę, żeby sobie w razie W właśnie pięknie pachnie. Także słuchajcie, jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę, słuchajcie, i widzimy się na następnych przepisach. Także do zobaczenia, pa pa!